Jak urządzić małe mieszkanie, takie małe mieszkanie w bloku? Jakie dać materiały, produkty, aby to mieszkanie było funkcjonalne i aby zachwycało nas swoim wyglądem? Od razu uprzedzę, ten odcinek nie będzie krótki, bo chcę stworzyć takie małe kompendium wiedzy na ten temat. Chcę omówić każde pomieszczenie, salon, kuchnia, łazienka, hol, sypialnia, jeżeli macie szczęście i takie pomieszczenie u siebie macie. Poza tym chcę zdradzić kilka trików, co zrobić, aby to mieszkanie było po prostu bardziej funkcjonalne. Opowiem, od czego rozpocząć dany projekt, jak wykonać dobrze funkcję. Ja nazywam się Marek Suchocki, jak co tydzień zapraszam Was na mój kanał o aranżacji wnętrz. Zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj tą łapkę w górę, będę Ci ogromnie wdzięczny. Zaczynamy. Zacznę od omawiania poszczególnych pomieszczeń, lecz zaczekaj do końca, ponieważ tam opowiem o ogólnych zasadach w urządzaniu takiego mieszkania, powiem, od czego należy rozpocząć i zdradzę te kilka fajnych, ciekawych trików. Dobra, teraz salon. Zaczniemy od salonu, ponieważ tu spędzamy najwięcej godzin. Najwięcej pewnie w pracy, ale po pracy to nasze królestwo to jest zazwyczaj salon. I musi ono odpowiadać naszym oczekiwaniom. Musi być funkcjonalne, ale jak zrobić? Zacznijmy od tego, czy warto w ogóle w mieszkaniu, takim małym mieszkaniu, tworzyć strefy? Tak, warto. Dlaczego? Ponieważ te strefy powodują, że to mieszkanie jest bardziej poukładane, jest bardziej funkcjonalne. Te strefy są ważne, ale ważne jest, aby je zrobić umiejętnie. Możemy to poczynić dzięki odpowiedniemu ułożeniu mebli, sofy, dzięki sufitom, dzięki oświetleniu. Dam Wam teraz bardzo fajny przykład. To mieszkanie ma tylko 39 metrów, na co koniecznie chcę zwrócić Waszą uwagę. Zobaczcie, jest ono urządzone z rozmachem, z pomysłem. Dużo się tutaj dzieje, dlatego nie dajcie sobie absolutnie wmówić, że w małych mieszkaniach to tylko minimalizm. Lub druga bzdura, że kolory będą ok, pod warunkiem, że będą jasne. Już nieraz w swoich projektach czy na tym kanale udowodniłem, że to nie jest po prostu prawda. Zresztą, co Ci po tym, że zrobisz sterylnie, minimalistycznie, jak po prostu źle się tam będziesz czuć? Jeżeli lubisz ozdoby, dużo kwiatów, kolory, to tak zrób. Od razu powiem, na pewno trudniej Ci będzie urządzić takie mieszkanie, aby nie wyglądało i nie było po prostu zagracone, co nie oznacza, że nie warto próbować. Wracając do stref. Widzicie tutaj fajnie sofa oddziela salon od kuchni z jadalnią oraz oświetlenie robi swoją robotę. Na tym projekcie mamy znowu mieszkanie o szalonej powierzchni aż 29 m2. Pokój wraz z miejscem do spania, bo nie nazwę tego sypialnią, ma 15,9 m2. Lecz jak tu wszystko jest poukładane. Jest miejsce do spania, do pracy, stół jadalniany i sofa. Mamy tu i kolory, i obrazy, i dobrze rozplanowaną przestrzeń. W tym przypadku oświetlenie i meble wydzielają nam strefy. W małych mieszkaniach musimy pomyśleć o miejscu do przechowywania. Na pewno wybrałbym sofę rozkładaną z pojemnikiem na pościel. Tak jak w tym przypadku. Zobaczcie, bardzo fajna sofa. Akurat to są meble firmy Eltab, a model to Megis. Sofa wygodna, bo aż 250 cm szerokości. Tak więc fajne też jest spanie. A na dodatek jest ona z pojemnikiem i jest na nóżkach. Więc odkurzacz pod nią też wiedzie. Same zalety. Ładna, funkcjonalna, wygodna, a do tego z dobrych materiałów. Cóż chcieć więcej. Wydzielenie strefy w salonie podłogą. Czy warto? Bo taka też jest gdzieś szkoła. Nie warto. Ponieważ, moim zdaniem oczywiście, ale nie warto, ponieważ szatkujemy sobie wtedy tą podłogę. Jeżeli samo mieszkanie jest, tak jak w tym przypadku, tam 29 m2, to szału nie ma, jeszcze łazienka gdzieś tam wchodzi i hol, tak? Dzielić to jeszcze wizualnie podłogą, niekoniecznie. Do salonu jeszcze wrócę, omawiając ogólne zasady, bo tam będzie więcej na ten temat, ale teraz chodźmy do kuchni. Pewnie teraz podpadnę kilku osobom, a może kilku tysiącom osób, ale muszę to powiedzieć. Jeżeli w takim mieszkaniu robimy kuchnię,
to podwymiar. Ja wiem i na pewno zaraz usłyszę, tak jakby mnie było stać na stolarza, na podwymiar, to od razu bym kupił sobie większe mieszkanie, a nie jakąś małą klitkę. Ale po pierwsze, nie każdy kupuje małe mieszkanie dlatego, bo go nie stać na większe, a po drugie, jeżeli mamy już te małe mieszkanie, no to one, cholera, musi być praktyczne. Musi być funkcjonalne. No nie możemy się wkurzać w nim, że coś nam nie działa. Dlatego no zdecydowanie takie meble pod wymiar pomagają nam w tym, żeby dobrze się czuć. Na co w takiej kuchni warto zwrócić uwagę? No na pewno na wyposażenie, na organizację po prostu tej kuchni. Zobaczcie, jeżeli robimy meble pod wymiar, no a takie sugeruję, to koniecznie zróbmy je do sufitu. Druga sprawa, każdy centymetr wykorzystujemy, również ten w cokolikach. Warto zrobić tam wyjeżdżające szuflady. Zostało Ci 15-20 cm, zrób wysuwane cargo na przyprawy, na szmatki lub na zdecydowanie bardziej istotniejszą sprawę, miejsce na butelki z winem. Te czerwone wytrawne możecie dla mnie zatrzymać. Aby mieć więcej miejsca, pomyśl o szafkach podwójnych u góry. O, tu jest świetny przykład takiej kuchni. Zerknijcie. Pokój mały, ale w ciemnych kolorach. Znowu między bajki wkładamy opinię o tylko jasnych barwach. Do tego mamy 2 rzędy szafek górnych oraz dobrze wydzieloną strefę poprzez stół i barek półwysep. Ok, już słyszę hasło, na pewno, że mało miejsca jest na przejście między stołem a kuchnią. No jest. Lecz wolę mieć stół niż szersze przejście. No sorry, lecz na kilkunastu metrach pałacu nie stworzysz. Chociaż na pewno warto próbować. Lecz pewnie i tak się okaże, że trzeba iść na kompromisy. No i trzeba to mieć gdzieś z tyłu głowy. W małej kuchni, jak już wspomniałem w innym odcinku, warto pomyśleć o dodatkowym blacie. Na przykład taki wysuwany. Można meble zrobić głębsze, dzięki temu z tyłu blatu będziemy mieli dodatkowe miejsce. Czy to na półkę, czy na przyprawy, zioła, etc. Na pewno lepiej postawić na szuflady i na dobrą ich organizację niż na szafki normalne otwierane, bo po prostu niewygodnie nurkuje się w takich dolnych szafkach. Sprytnym rozwiązaniem jest również zamykany front w kuchni, który przykryje nasz blat. Jeden przycisk lub pociągnięcie za rączkę i mamy porządek. Idealna sprawa, jak teściowie wpadną, a ty chcesz wyjść na perfekcyjną panią domu lub perfekcyjnego pana domu. Zapraszam zresztą do mojego odcinka organizacji kuchni, tam jest więcej różnych pomysłów. W takim małym mieszkaniu w bloku, jak te nasze spa już ma takie 2 na 2 metry kwadratowe, to już jest super. A musimy tam zmieścić normalne urządzenia, jak i w dużej łazience, czyli ubikacja, umywalka, wanna lub kabina prysznicowa, często pralka. Jak żyć? No jak żyć? Na pewno warto żyć z pomysłem. Oczywiście nie odkryję tu Ameryki, jeżeli powiem, że najlepiej będzie dać kabinę niż wannę. Ale uwaga, w małej łazience niekoniecznie sprawdzi się szyba typu walking. Na pewno to ładnie wygląda. Mniej miejsca zajmuje, na pewno przy braniu prysznica od razu możecie łazienkę umyć, jeżeli ta szyba będzie za krótka, no ale nie wiem, czy akurat Wam na tym zależy. Najważniejsze w takim pomieszczeniu to zrobić dobrze funkcję. O tym to na samym końcu wspomnę. I druga ważna sprawa to jak najwięcej miejsca do przechowywania. Nie trzymania, bo to od razu wróży kłopoty i bałagan, tylko do przechowywania. Najlepiej to, co konieczne, to pochować. No ale jak? Na pewno masz WC. Zrób zamykaną szafkę nad zabudową stelaża pod sufit. Od groma rzeczy tam wejdzie. Cała apteczka, sporo płynów, zapas papieru. Postawiłeś na wannę, to jeżeli jej model na to pozwala, to możesz zrobić pod nią szuflady lub fronty uchylne. Nad umywalką warto postawić na szafkę z lustrem. To jest przykład wykorzystania wnęki nad WC plus połączenie szafki z lustrem. Zobaczcie, że jest tam dodatkowa półka pod tą szafką na kosmetyki podręczne, co nie oznacza, że trzeba tam od razu 30 kosmetyków stawiać. No nie, jak powiedziałem, podręczne. Pralkę można zabudować, nad nią mielibyśmy jeszcze sporo miejsca na ręczniki, płyny, etc. Oczywiście w takiej małej łazience odpada bidet. Jeżeli
zależy Wam na tego typu urządzeniu, to pomyślcie o bidetce, czyli takiej baterii zaraz przy ubikacji, lub tych deskach takich wielofunkcyjnych. No one kosztują niemało, ale robią wiele. Myją, suszą, no jeszcze tego krawatów nie wiążą, ale to może w przyszłości. A nie masz miejsca na ręczniki, to zastosuj wieszaki na kabinę prysznicową, na grzejnik, na szafce umywalkowej, albo zrób wieszak z sufitu. Why not? A sam papier i szczotkę do WC możesz schować obok stolarza. Jeżeli jesteś na przykład singlem i w nosie masz miejsce, bo masz jeden żel pod prysznic i od razu to Ci zastępuje szampon, 2 inne kosmetyki tylko, to śmiało też możesz postawić na oryginalność. Jasne, czemu nie? Salon był. Kuchnia była, łazienka była, no to idziemy do sypialni. Oczywiście w niedosłownym tego słowa znaczeniu, ale zobaczmy, co tam można zrobić. I od razu złamię taki kolejny stereotyp, bo często się mówi, że pomieszczenia wszystkie powinny być urządzane w tym samym stylu, jakby tą samą ręką. Guzik, prawda. Ponieważ często jest tak, że salon otwarty tam z kuchnią, powiedzmy, chcemy zrobić bardziej minimalistycznie. Jasne. Ale to nie jest powiedziane, że my w sypialni czy w pokoju dziecka musimy też robić w takim samym stylu. To jest nasz azyl. My tam mamy się czuć dobrze. Tak samo jak robimy dla dziecka, tak? Odpowiednio pod dziecko pokój. No tak samo dla siebie, no jesteśmy dużymi dziećmi tylko, tak? Tak więc ta sypialnia może być w całkowicie innym klimacie zrobiona. Jak mówię, ta sypialnia musi mieć swój klimat, no tam chcemy odpoczywać, to zresztą już ustaliliśmy, lecz musi być też praktyczna. Dlatego, co oczywiste, szafa znowu pod wymiar i do sufitu. Niestety w małych mieszkaniach po prostu zawsze jest problem z przechowywaniem rzeczy, a tych pierdół z biegiem lat zbiera się od groma. Druga sprawa, łóżko. No najlepiej z pojemnikiem, ponieważ naprawdę tam sporo rzeczy wejdzie. Inaczej, zobaczcie na ten projekt. Już sprzed wielu, wielu lat łóżko zostało podniesione, ostatecznie, no tego nie widać na tych wizualizacjach, ale ostatecznie aż do wysokości okna. Także leżąc można było za to okno spoglądać na ładny widok na bytomskie bloki. Lecz co ważniejsze, pod spodem mieliśmy miejsca na odkurzacz, wiadra, walizki, tak naprawdę druga szafa tam weszła. A w tym projekcie to wręcz cała szafa była pod materacem, a w stopniach były szuflady. To było bardzo małe pomieszczenie i taka wydzielona sypialnia z byłej kuchni. Musiało być tam przede wszystkim praktycznie. W takim pomieszczeniu warto pomyśleć o obudowie okna. Szafka z siedziskiem może być. Nie dość, że tworzymy sobie przytulny kącik, to mamy jeszcze miejsce na książki, a pod pufą na przykład na dodatkową pościel ręczniki. Oczywiście można też połączyć taką zabudowę z biurkiem. Hol. O holu będzie krótko, lecz treściwie. Niektóre wejścia do domu są tak małe, że tam naprawdę nic nie można zrobić, a niektóre są znowu długie jak tramwaj. No i coś z tym i warto zrobić, no i warto pomyśleć o tym. Pamiętajcie, że jest to wasze wejście do domu i dla niektórych będzie waszą wizytówką. Niektóre osoby po prostu, jak na przykład listonosz, zazwyczaj dalej nie wchodzi. No podobno, nigdy nie byłem listonoszem, gwarancji nie dam, ale prawdopodobnie nie. Niemniej, już tutaj powinniście zastosować jakąś rzecz, ozdobę, która się spodoba. Może być to ładny obraz, lustro w ciekawej ramie z kinkietem na czujnik ruchu u góry. Wchodzimy, taka lampa czy lampy się zaświecają. Jest i praktycznie, i ładnie. Oczywiście sama ściana może być no, ładna, kolorowa, zrobiona w jakimś panelu dekoracyjnym. Druga sprawa. Jesteśmy wygodnymi osobami i coraz bardziej będziemy wygodnymi osobami. Dlatego jeżeli jest na to miejsce, to warto zrobić tak, żeby móc tam usiąść i się rozpłaszczyć. Niemniej, gdybym takiego miejsca nie miał, to na pewno wolałbym postawić na szafę. Znowu ta moja praktyczność. No a siedzisko postawić taką luźną pufę, tak? Jeżeli jest na to miejsce. I trzecia sprawa. W małym mieszkaniu ludzie często w takim holu dają tak zwane pawlacze, czyli te szafki podwieszane pod sufitem. No, powiem uczciwie, że rozumiem dlaczego, lecz wizualnie za cholerę mi się to nie podoba. Kiedyś zrobiłem w inny sposób. Tu jest podobny zresztą przykład. Obniżyliśmy po całości sufit,
o 40 cm. Zrobiliśmy tam 2 włazy i dzięki temu był taki duży strych. Tam wiem, że klienci choinkę trzymali, walizki, etc. Tam naprawdę wiele rzeczy się pomieściło. W tym tutaj przykładzie całe mieszkanie ma aż 29 metrów. Ale ile miejsca do przechowywania? Ok, omówiłem wszystkie takie najważniejsze pomieszczenia, a teraz te triki i od czego rozpocząć taki projekt. Jak to zazwyczaj bywa, od kartki i ołówka. Na początku spisujecie, co musi się w danym mieszkaniu znaleźć, co chcecie, żeby się znalazło, tak? Następnie, wiecie, że macie stolik, wiecie, że macie sofę, fotel, chcecie lampę jakąś, chcecie, tak? Oczywiście meble, co w kuchni, a to, co w tej kuchni ma się znaleźć. Następnie wyrysowujecie to, co ma się znaleźć na waszą kartkę. Jasne, wcześniej musicie wyszukać, że jeżeli sofa, no to chcecie taką sofę, ona ma 250 cm i w skali wyrysujecie to na kartkę. Jak już wyrzucicie 5 swoich pierwszych projektów, bo się okazało, że za cholerę to się nie mieści, to musicie zweryfikować znowu tą listę, co chcecie. Panowie, stół z piłkarzykami fajny, lecz czasem trzeba iść na kompromisy. Tak więc znowu modyfikujecie swoją listę i na nowo nanosicie to na kartkę. Teraz mam nadzieję, że ten kolejny projekt jest już ok. Wtedy widzicie, co gdzie ma być. Zobaczcie na ten projekt funkcyjny. Widzicie, ile zajmie sofa, ile będzie przejścia między sofą a szafą, między meblami w kuchni, ile będzie miejsca i to już wtedy ma sens. Taki projekt funkcyjny przez cały remont Wam się przyda na 100%. Od tego należy rozpocząć, od tego spisania, co potrzebujecie i od wrysowania to na kartkę. Dobra, teraz takie złote zasady i triki pewne, które można zastosować w małym mieszkaniu. Przede wszystkim główna zasada, którą zazwyczaj powtarzam, to, że jest małe mieszkanie, nie oznacza, że ma być zrobione surowo minimalistycznie. Wy tam musicie się dobrze czuć. Róbcie to mieszkanie dla siebie, aby wejść tam nawet po 5-7 latach i powiedzieć, no fajnie, tak? Naprawdę podoba mi się cały czas. Tak jak pokazałem to mieszkanie na samym początku. Niewielkie mieszkanie, a jak urządzone na bogato. No tak można powiedzieć, bardzo dużo sztukaterii, bardzo dużo dodatków. Po drugie, w każdym takim mieszkaniu musi być punkt główny. Coś, co przykuje wzrok. Coś takiego, że ktoś będzie powiedzieć, wow, fajne. To nawet może odciągnąć od innych rzeczy, bo to po prostu skieruje jego wzrok, zainteresowanie. Powinniśmy coś takiego zrobić. To może być albo, nie wiem, bardzo ładnie dekoratorsko obite krzesła, fajna ściana, jakaś designerska lampa. No po prostu coś przykuwającego wzrok. Trzecia sprawa to oświetlenie. Oświetlenie i jeszcze raz oświetlenie. Nie może być tak, że macie małe mieszkanie, to myślicie, przecież jedna lampa mi oświetli cały ten pokój. No może i tak, może i oświetli, jak dacie tam mocniejsze źródło światła, ale nie o to chodzi. Wy macie tam się czuć dobrze w każdym momencie, a nie, że wieczorem siedzicie przy lampce wina i musicie zapalić to światło, bo nie macie żadnego innego. Tylko musi być to światło dekoracyjne. Ogólnie 3 rodzaje oświetlenia. Zapraszam do odcinka z oświetleniem. 3 rodzaje oświetlenia. Światło główne, światło robocze i dekoracyjne. W salonie na pewno musi być światło główne, na pewno musi być światło dekoracyjne. W kuchni jeszcze robocze, w łazience robocze. To musi być tak zaprojektowane, że nie mamy żadnego punktu w mieszkaniu ciemnego. Kolejny punkt. Czy meble składane, takie Transformers, to dobra sprawa? Jak najbardziej tak. Składany stół, który może robić za obraz, a na co dzień nam nie przeszkadza, bo jest to na ścianie, chowane pufy, łóżko chowane w szafie, wszystko, co nam pasuje i może zaoszczędzić miejsce, jest dobre. Jak wspomniałem, kolorów bym się nie obawiał. Zobaczcie zresztą tutaj. Lecz prawda jest taka, że materiały jasne i odbijające światło, jak lustro, lakier na wysoki połysk, mogą sprawić to, że te nasze mieszkanie wydaje się większe, optyczne. I a propos małych mieszkań, zobaczcie na to mieszkanie. To jest od Magdy z kanału Wnętrza Zewnętrza. Pokazywała takie mieszkanie już jakiś czas temu, jak sprytnie i fajnie jest urządzone, a ono ma tylko 18 m2. Kolejny punkt, drzwi. Warto
aby takie drzwi zlicować ze ścianą, aby nie były one widoczne, albo zrobić je przesuwane, nie będą nam zajmowały miejsca, lub tam, gdzie nie trzeba wstawiać, to w ogóle ich nie wstawiać. Złota zasada, którą też często powtarzam: wysprzątaj swoje mieszkanie. Bez bałaganu, jak najmniej rzeczy na widoku, pomoże Ci to sprawić, iż to mieszkanie wydaje się po prostu większe i ładniejsze. Bardziej techniczna sprawa i to przy większym remoncie, ale jeżeli masz opcję, to usuń ściany wewnętrzne. Połącz salon z korytarzem, z kuchnią. Wiem, że nie każdy to lubi i preferuje, lecz to ma sens. Takie zatarcie granic powiększy fizycznie i optycznie pomieszczenia. Rozgadałem się dzisiaj, ale mam nadzieję, że pomoże Ci to stworzyć takie idealne mieszkanie. Chociaż nieduże, to takie, że po prostu będziesz się tam dobrze czuć. Proszę jeszcze raz, naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj tą łapkę w górę. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. A na ten moment bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia i cześć.